Zapraszamy do serca Toskanii. Pokażemy Wam San Gimignano i inne ciekawe miejsca położone na Via Francigena. Co to jest? Wszystkiego dowiecie się z tego odcinka. Jesteście gotowi? No to ruszamy. Zanim udamy się do centrum San Gimignano, pozwólcie, że trochę Wam przybliżymy samą Toskanię. Toskania to region położony w środkowej części Włoch, kraina malowniczych widoków, dobrego jedzenia, bogatej historii i wielkich artystów, a także licznych miast i miasteczek. Są tu duże miasta jak Florencja, Pisa, Lucca czy przepięknie położona Siena, nasze ulubione miasto spośród tych większych. Ale Toskania to także liczne małe miasteczka jak Vinci i wioski jak pobliskie Anciano, gdzie na świat przyszedł wielki Leonardo. Warto też udać się na chwilę do spokojnego, wolnego od tłumów Certaldo, gdzie z kolei urodził się autor Decamerona, Boccaccio. Jest też niewielkie Monteriggioni z doskonale zachowanym pierścieniem średniowiecznych murów obronnych. Z zewnątrz sprawia wrażenie, jakby czas stanął tutaj w miejscu. Takich miejsc jest znacznie więcej. Można wędrować od jednego do drugiego dawnymi szlakami pielgrzymów wędrujących do Rzymu, prowadzącą z angielskiego Canterbury Via Francigena lub biegnącą przez Polskę Romea Strata, o której wspominaliśmy w naszym filmie o Wadowicach i opowiemy więcej w filmach z Warmii. Na pewnym odcinku oba szlaki biegną wspólnie i przecinają miasto, które chcemy Wam pokazać – San Gimignano. Brak czasu nie pozwala nam na pieszą wędrówkę dawnymi szlakami z Polski do Włoch. Dlatego udajemy się do Pizy samolotem. Z lotniska szybko docieramy do centrum miasta za pomocą nowoczesnej, zautomatyzowanej kolejki Pisa Mover. Na moment zaglądamy nad Arno i dalszą podróż odbywamy koleją z dworca Pisa Centrale do stacji Poggibonsi San Gimignano, a stamtąd do celu naszej podróży autobusem. Autobus z dużą prędkością jedzie krętą drogą, aż w końcu zatrzymuje się na placu przed średniowiecznymi murami. Dotarliśmy do celu, do San Gimignano. Choć w Toskanii jest wiele pięknych miast, to jest inne niż wszystkie. To miasto kamiennych wież, jak niektórzy mówią, średniowieczny Manhattan. Kiedyś pulsujące życiem centrum handlu i rzemiosła, dziś miejsce przepełnione w ciągu dnia tłumami turystów, a po ich wyjeździe, późnym popołudniem, oaza ciszy i spokoju, o czym się przekonaliśmy nocując w samym centrum San Gimignano. Najstarsze ślady obecności człowieka sięgają czasów Etrusków. Z czasem powstała tu osada Silva, która swoją obecną nazwę zawdzięcza żyjącemu w IV wieku biskupowi Modeny, świętemu Geminianowi. Lokalna tradycja głosi, że ten właśnie święty ocalił miasto przed nieszczycielskim najazdem barbarzyńców, objawiając się w chmurach ponad miejskimi murami i skutecznie odstraszając wrogie wojska. Prawdziwym, potężnym motorem napędowym rozwoju San Gimignano było jednak jego doskonałe strategiczne położenie. Miasteczko rozwinęło się na skrzyżowaniu dwóch niezwykle ważnych szlaków. Pierwszym z nich była Via Francigena, szlak tysięcy pielgrzymów i kupców zmierzających z północnej Europy na południe do Rzymu.
Drugim był szlak handlowy łączący Pizę ze Sieną, biegnący ze wschodu na zachód. To właśnie to położenie na skrzyżowaniu dróg sprawiło, że w XII i XIII wieku miasto przeżywało swój prawdziwy złoty wiek rozkwitu. San Gimignano stało się nie tylko przystankiem, ale bardzo ważnym centrum handlowym i usługowym. Źródłem powodzenia mieszkańców były też lokalne produkty. Jednym z nich był szafran, czerwone złoto Toskanii. Do dziś uprawia się go tutaj tradycyjnymi metodami. Do wyprodukowania 1 kg tej przyprawy trzeba ręcznie zebrać i wyselekcjonować aż 150 000 kwiatów krokusa. W średniowieczu szafran był używany w medycynie, kuchni i jako barwnik. Drugim wielkim skarbem eksportowym była i jest do dziś Vernaccia di San Gimignano. To białe, wytrawne wino, które produkuje się tutaj od setek lat. Vernaccia była trunkiem tak wybitnym, prestiżowym i elitarnym, że zachwycali się nią na dworach całej Europy. Wspominali o niej Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, papieże, Ludovico il Moro, a sam Wawrzyniec Wspaniały kazał ją sprowadzać na swoje uczty. W 1966 roku Vernaccia di San Gimignano stała się pierwszym w całych Włoszech winem, które otrzymało elitarne oznaczenie jakości DOC. I właśnie z tym bogactwem kupców i bankierów wiąże się najbardziej charakterystyczny element krajobrazu miasteczka – kamienne wieże. Były one manifestacją potęgi posiadających je rodzin. Rodziny rywalizowały ze sobą o to, kto zbuduje wyższą, bardziej okazałą budowlę. Był to swoisty, pionowy wyścig zbrojeń. W szczytowym momencie w San Gimignano wznosiło się ponad 70 takich wież. Dziś przetrwało ich 14, tworząc tę niezwykłą, widoczną z oddali sylwetkę miasta. Wieże nie służyły jednak tylko pustemu chwaleniu się majątkiem. Były to konstrukcje na wskroś praktyczne, wręcz obronne. W tamtych brutalnych, niespokojnych czasach politycznych intryg spory między rodami często przeradzały się w krwawe uliczne wojny. Górne piętra wieży, wyposażone w grube mury i maleńkie okna, stanowiły dosłowne miejsce ostatniego schronienia. Mieszkańcy mogli wyciągnąć za sobą drewniane drabiny, zamknąć się bezpiecznie na dużej wysokości i przeczekać atak wroga. W wieżach na niższych piętrach prowadzono warsztaty, wyżej magazynowano cenne towary i ziarno z dala od miejskich szczurów i pożarów. Ten wyścig, kto posiada najwyższą wieżę w mieście, nie mógł trwać bez końca. W 1255 roku władze miasta wydały oficjalne prawo: żadna prywatna wieża nie mogła być wyższa niż Torre Rognosa, licząca 52 metry wieża należąca do Palazzo del Podesta, siedziby najwyższego urzędnika i sędziego miasta. Ale jak to bywa z zakazami, najbogatsi nic sobie z nich nie robili. Najlepszym przykładem są wieże potężnego rodu Salvucci, stojące między Piazza delle Erbe a Via San Matteo. Rodzina ta zbiła gigantyczną fortunę na handlu i lichwie i postanowiła rzucić wyzwanie władzy. Wybudowała 2 bliźniacze wieże, które wyraźnie górowały nad całą resztą budynków, jawnie łamiąc miejski zakaz. Była to też prowokacja wobec ich największych, śmiertelnych wrogów, rodu Ardinghelli. Ci nie pozostali dłużni i po przeciwnej stronie placu natychmiast zbudowali własne potężne bliźniacze wieże. Ostatecznie władze nie mogły tolerować takiego buntu i zmusiły obie rodziny do tak zwanego ścięcia wież. Dzisiejsze wieże Salvucci z widocznymi surowymi kamiennymi ciosami i otworami po dawnych drewnianych rusztowaniach mierzą zaledwie połowę swojej oryginalnej wysokości.
Zabawna opowieść wiąże się z Torre del Diavolo, czyli wieżą diabła. Lokalna legenda głosi, że jej właściciel wrócił z bardzo długiej wyprawy handlowej i ze zgrozą zauważył, że jego wieża nagle urosła. Zszokowany uznał to za bezpośrednią ingerencję i sprawkę samego szatana. Prawda była jednak bardziej prozaiczna. Kupiec najpewniej zostawił murarzom przed wyjazdem pełną sakiewkę złotych monet z poleceniem pracy, a po powrocie udawał zdziwienie, budując mroczną legendę dla odstraszenia wrogów. Zwiedzając San Gimignano nieśpiesznym, uważnym krokiem, docieramy do serca miasta, bijącego na lokalnych placach. Pierwszym z nich jest Piazza della Cisterna. To niezwykle urokliwy, o trójkątnym kształcie i wyraźnym naturalnym spadku plac, wyłożony ułożoną w jodełkę czerwoną cegłą. Znajduje się tu łuk Becci, brama miejska flankowana przez potężne wieże rodów Becci i Cunianesi. Od wieków koncentrowało się tu gwarne życie handlowe. To tutaj rzemieślnicy rozkładali swoje kramy, a w dni świąteczne organizowano zacięte rycerskie turnieje. Nazwa placu pochodzi od podziemnej, XIII-wiecznej cysterny na wodę. Po środku placu stoi ośmiokątna, trawertynowa studnia. Zatrzymując się na tym placu w ramach naszego powolnego podróżowania, nie można odmówić sobie czystej włoskiej przyjemności. Właśnie tu mieści się kultowa, nagradzana na całym świecie lodziarnia Dondoli. Tradycyjne lody o smaku szafranu czy orzeszków piniowych smakują tu absolutnie genialnie, gdy siedzicie na schodkach i chłonicie atmosferę średniowiecznego rynku. Nasza rada. Jeśli macie czas, pójdźcie do lodziarni później, bo w czasie dnia są olbrzymie kolejki i duża presja, by dokonać wyboru smaków w kilka sekund. Późnym popołudniem niektórych smaków już nie ma, ale nie ma też kolejek i jest więcej czasu na dokonanie wyboru. Zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się kolejny plac, Piazza del Duomo, stanowiący dawne centrum polityczne i religijne miasta. To przy nim wznosi się Palazzo del Popolo, znany też jako Palazzo Comunale. Ten monumentalny, przebudowywany w XIII i XIV wieku dawny ratusz o fasadzie łączącej kamienny parter z ceglaną górą, gościł w swoich murach najważniejsze osoby ówczesnego świata, w tym samego Dantego Alighieri, który przybył tu jako ambasador w 1300 roku. Wnętrza te skrywają bezcenne muzeum. Znajdziecie tam niesamowitą komnatę Podesty, gdzie nad głowami zwiedzających widnieje niezwykle rzadki, jak na owe czasy, świecki cykl XIV-wiecznych fresków pędzla Memo di Filippuccio, ilustrujących swobodne sceny małżeńskie, wspólną kąpiel w Bali i udawanie się na spoczynek. Z tego pałacu prowadzi też wejście na szczyt górującej nad miastem, wysokiej na 54 metry, Torre Grossa. Pokonanie jej schodów to wysiłek, który wynagradza niesamowity, zapierający dech, panoramiczny widok na całą dolinę rzeki Elza, ciągnący się od zielonych, łagodnych pagórków, aż po odległe szczyty Alp Apuańskich. Najważniejszą budowlą na Piazza del Duomo jest jednak Collegiata, czyli bazylika Santa Maria Assunta. Gdy spojrzycie na jej surową, nienagannie prostą, romańską fasadę z cegły, nic nie zapowiada oszałamiającego spektaklu, jaki czeka w środku. Niemal każdy centymetr kwadratowy ścian wnętrza świątyni pokryty jest olśniewającymi, niezwykle barwnymi freskami artystów ze szkoły sieneńskiej i florenckiej. Po lewej stronie ujrzycie przejmujące historie ze Starego Testamentu. Po prawej sceny z Nowego Testamentu,
a na głównej ścianie wizję sądu ostatecznego. Ale największym skarbem kolegiaty jest renesansowa kaplica świętej Finy. Opowiada ona wzruszającą, tragiczną legendę o lokalnej dziewczynie, która cierpiąc na nieuleczalną chorobę, przez lata leżała na twardej dębowej desce, całkowicie oddając się wierze. Legenda głosi, że w dniu jej śmierci w 1253 roku dzwony miasta zaczęły bić same z siebie za sprawą aniołów, a na surowej desce zakwitły żółte fiołki. Wspaniałe freski pędzla mistrza wczesnego renesansu Domenico Ghirlandaio oddają tę historię z niebywałą czułością i precyzją. Zaraz obok kolegiaty, w murach dawnego dormitorium kapelanów, kryje się kolejne niezwykłe miejsce. To Muzeum Sztuki Sakralnej z cennym zbiorem dzieł sztuki uratowanych z pobliskich opuszczonych kościołów, obejmujących okres od XIII aż do XIX wieku. Naszą uwagę zwróciły prace florenckiego malarza Matteo Rosselliego. To tak zwane tabule scalate, XVII-wieczne barokowe arcydzieła oparte na iluzji optycznej i genialnym zjawisku anamorfozy. Powierzchnia obrazu nie jest płaska. Składa się z rzędu ostrych, wystających drewnianych pryzmatów. Z jednego punktu widzicie wyraźnie pełne cierpienia, niezwykle realistyczne oblicze Chrystusa, ale wystarczy, że zrobicie zaledwie 2 kroki w bok, a portret płynnie i na waszych oczach znika, ustępując miejsca łagodnej, pełnej emocji twarzy Marii Magdaleny. To niesamowite połączenie geometrycznej, naukowej kalkulacji, fascynacji perspektywą oraz głębokiego religijnego przekazu. Kiedy uświadomimy sobie, że ci rzemieślnicy dokonali tego setki lat temu, bez użycia jakiejkolwiek dzisiejszej technologii, to budzi w nas szczery, głęboki zachwyt. Po wyjściu z muzeum, spacerując powoli wąskimi uliczkami, oddalamy się od najbardziej zatłoczonego centrum, by dotrzeć do cichego, spokojnego placu o nazwie Piazza San Agostino, nad którym majestatycznie wznosi się kościół świętego Augustyna. Zbudowany z surowej cegły, łączy w sobie surowość architektury romańskiej z elegancją stylu gotyckiego. Wnętrze to kolejna skarbnica sztuki. Poza głównym ołtarzem naszą uwagę zwrócił wizerunek świętego Sebastiana. To nie jest tradycyjne wyobrażenie świętego jako młodzieńca przebitego strzałami. Tutaj święty Sebastian jest w potężnym płaszczu, pod którym niczym troskliwy ojciec bezpiecznie ukrywa maleńkie postaci mieszkańców San Gimignano przed gniewem zarazy. Właśnie zaraza była przyczyną nagłego upadku miasta. W 1348 roku do San Gimignano dotarła epidemia czarnej śmierci, czyli dżumy. Zdziesiątkowani, wygłodniali i zrujnowani wojnami rodowymi mieszkańcy, zdesperowani i bezbronni, 5 lat później oddali swoje miasto pod całkowitą kontrolę Florencji. Florentczycy w tym samym roku przystąpili do budowy fortecy Rocca di Monte Stafoli. Choć był bolesnym symbolem obcej dominacji, mającym trzymać miasto w ryzach, dziś jego odrestaurowane ruiny tworzą wspaniały, zielony park miejski. Pozostała w nim tylko jedna dostępna baszta, na którą warto się wdrapać. Z jej szczytu rozciąga się piękna panorama na miasto i okolicę. W ruinach fortecy spotkaliśmy też samego mistrza Dantego, który dla nas i wszystkich chętnych recytował fragmenty swojej boskiej komedii. Ditemi dunque, cara mia primizia, quai fuor i vostri antichi e quai fuor gli anni di nostra puerizia. Ditemi, come lo vil di San Giovanni. Słuchanie słynnego dzieła w oryginale było prawdziwą ucztą dla naszych uszów.
Upadek i ogromne zubożenie miasta po roku 1348, którego symbolem są także ruiny florenckiej twierdzy, okazały się jednak największym historycznym błogosławieństwem. Nikt nie miał tu pieniędzy, by wyburzyć niewygodne, surowe wieże rodowe i w ich miejsce wznosić pełne przepychu renesansowe czy barokowe pałace. San Gimignano po prostu zastygło w czasie. Zamknęło się w architektonicznej kapsule XIV wieku, przetrwawszy do naszych czasów dzięki biedzie i zapomnieniu. Niezwykła uroda i wartość toskańskiego miasteczka została też doceniona przez UNESCO, które umieściło San Gimignano na liście światowego dziedzictwa. Dla nas San Gimignano okazało się idealnym miejscem do doświadczenia podróży filozofii slow travel, którą tu we Włoszech czuć na każdym rogu. To nie jest desperackie odhaczanie kolejnych zabytków z listy must see. To świadome dostrzeganie ukrytych, zawiłych warstw historii. Kiedy będziecie spacerować stromymi, brukowanymi uliczkami San Gimignano, podnieście po prostu głowy i pozwólcie sobie na zachwyt. Zajrzyjcie do wąskich zaułków, zatrzymajcie się na lokalnych targach, zaglądnijcie do miejscowych sklepików, albo po prostu przysiądźcie na kamiennej ławie i przyglądajcie się codziennemu życiu, czasem gwarnemu, a czasem upływającemu w ciszy. Powoli żegnamy się z Toskanią i miastem kamiennych wież. San Gimignano już za nami, ale na pewno jeszcze wrócimy do pięknej i słonecznej Italii. Teraz wracamy już do Polski, gdzie czekają kolejne miasta i miasteczka z fascynującą historią w tle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.